Dzień dobry Państwu, jak widzicie za mną niezły bałagan, ale dzisiaj nie o tym małym bałaganie, bo tutaj trochę się dzieje. Ja nawet nie mam czasu już dla Was nagrywać filmików, ale coś mam nadzieję, że teraz powrzucam, bo parę fajnych rzeczy robiłem, więc myślę, że coś z tego będzie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co u mnie było dla wszystkich śmieszne i kpili z tego, czyli o czujniku kibla, toalety, znaczy deski toaletowej, czyli to, co było najbardziej denerwujące we wszystkich łazienkach, najczęściej publicznych, że jak wchodzicie, to w momencie, kiedy wychodzicie, nie ruszacie się w takiej łazience, to światło wam gasi. Ja to rozwiązałem poprzez czujnik na otwarcie deski, natomiast w tym momencie znalazłem dużo fajniejsze rozwiązanie, znaczy dawno już je znalazłem, tylko po prostu nie miałem czasu Wam tego pokazać. Zapraszam na odcinek. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Co prawda spotykamy się już z efektem końcowym, bo nie miałem czasu nagrać oczywiście, zanim to zrobiłem, ale zobaczycie, o co mi chodzi. Jak wygląda efekt końcowy. Widzicie? Jak tylko drzwi otworzyłem, już mam jaśniutko w łazience. Muzyczka sobie gra. Muzyczka wyszła niekoniecznie to, co chciałem, ale musiała wyjść, bo to było tańsze rozwiązanie. I na dodatek to światełko, które tutaj widzicie, przerobiłem na ściemniane, czyli o każdej porze, w zależności od tego, która jest godzina, jasność w łazience się zmniejsza. A teraz przejdźmy do tego, jak ja to zrobiłem. Dobra, słuchajcie, jak to będzie wyglądać? Mam zamiar tutaj po środku między tymi dwoma lampkami, tą i tą, wywiercić sobie otwornicą dziurkę. Mam już naszykowaną, tak? Po środku tylko zaznaczę, to jest sufit podwieszany, więc mam nadzieję, że nie wbije się w jakiś stelaż wzmacniający czy coś. I później założę sobie ten czujniczek. Co jest ważne, jeśli nie macie tak jak ja, bo ja tu mam więcej kabli wyciągniętych, czyli będę miał bezpośrednie zasilanie dla tego czujnika, natomiast jeśli nie macie czegoś takiego, możecie się normalnie wpiąć pod kabelek do takiej lampki i po prostu w tym momencie przełącznik, który tutaj macie, będzie Wam musiał być cały czas włączony. Jeśli będzie włączony, to lampka będzie działała w trybie automatycznym, czyli po wejściu do łazienki będziecie mieli jasno. Ja ten czujnik przetestowałem już tam tydzień, leżał sobie tak na półce i bardzo fajnie to działało, lepiej niż to, co tutaj jak widzicie, co kawałek mi mruga tamten czujnik, bo wykrywa, ruch nie wykrywa. Więc teraz jak to zamontuję, mam nadzieję, że to mi się wszystko ładnie podepnie i szybko. Jeszcze dość ważna uwaga. Pamiętajcie, że jak robicie znaczki, gdzie chcecie wiercić, ja tutaj zaznaczyłem. O, to jest delikatnie śrubokrętem zrobione, ale to, co robiłem pomiary, to nigdzie nie skreskowałem, a tym bardziej czarnym mazakiem, bo później strasznie ciężko go zamazać, będzie zawsze widoczny. Dobra, bierzemy się za wiercenie, mam nadzieję, że w nic nie trafią. O, super, na czas wiercenia nie włączyłem nagrywania. Dobra, wyszło jak zwykle, czyli zobaczcie, trafiłem akurat wzmocnienie. Na szczęście tu jest mała wysokość sufitu, szerokość sufitu to nic to nie wpływa, natomiast muszę to wyciąć. Raz zrobimy to w ten sposób. Mam taką chińską małą latareczkę, która mi się tam idealnie zmieści. O, widzicie? Można tam będzie teraz zajrzeć, jak tam idą te przewody. Ja sobie ją tam włożę ją na brzeg, żebym ją później był w stanie wyciągnąć jeszcze. I sobie zajrzę kamerką, bo tam jakieś przewody widzę. No widzicie to samo co ja. Tu idzie przewód. Tam jest łączony. Tu jest wentylator, to są lampki. Najbardziej pasowało mi się tam dostać do tamtego i stamtąd wziąć zasilanie. Ale zobaczymy, co z tego będzie. I tu widzę, że coś idzie jeszcze. Już mi się nie chce szukać tego mikrofonu, bo myślałem, że jestem na przegranej pozycji, bo... Moment. Jeszcze nie umiem tej kamery obsługiwać. I słuchajcie, tutaj się wywierciłem, jak widzieliście. No i kable są gdzieś tam dalej.
Już myślałem, że będę musiał sufit rozcinać, ale na szczęście nie. W momencie, kiedy była robiona instalacja, pomyślałem i ten kawałek tutaj, tu jest. Był tuż koło dziury od wiatraka, więc dzięki temu muszę tylko przeciągnąć się stąd dotąd do czujniczka i będzie po wszystkim. Bo myślałem, że już będzie więcej roboty. Pamiętajcie, kabli nigdy za mało w domu. Im więcej położycie, tym się później właśnie w takich sytuacjach, jak chcecie coś przerobić, wszystko przydaje. No i zgadnijcie co. Wyszło jak zwykle, czyli tak, zdemontowałem wentylator. Tam. No i co? I okazało się, że jest tam kabelek, ale to nie jest ten kabelek, który ja chciałem. Co się już wcześniej pochwaliłem niestety. Teraz na dodatek jeszcze nie umiem obsługiwać. O, już mam. Uczę się cały czas kamery. No i ten kabel, który ja potrzebuję, zobaczcie, tu mamy lampkę. Gdzie jest to? O. Tu mamy lampkę, to kabelek jest gdzieś tu pomiędzy jedną a drugą lampką. Tak, czyli pomiędzy tamtą lampką, a tą lampką gdzieś tu po środku jest kabelek tu. No i teraz tak. Co tu zrobić? I wpadłem na genialny pomysł. Zrobię to, co dawno chciałem, czyli domontuję głośnik, tylko że muszę wywalić kolejną dziurę w suficie. No ale to jakoś tam... O, i dlatego właśnie nie lubię samej tej czujnika ruchu. Ale to się zaraz zmieni. Miało być pięknie, no już trochę nawet ogarnąłem. Zobaczcie, dziurkę zrobiłem. Tu będzie niespodzianka. Lampki już działają, bo udało mi się przyłączyć, czyli są na tym czujniku i powiem wam, że to jest świetna sprawa, lepsze niż to, co miałem czujkę ruchu i ten czujnik na desce. Tylko że jest mała różnica, bo to są światła on-off, czyli na przekaźniku, a stwierdziłem, że to jest głupi pomysł, dlatego wymienię wszystkie żarówki na takie ściemniane, żeby w nocy była odpowiednia jasność. Jak to skończę, to wam pokażę. Wiem, wygląda to strasznie, ale ja tu cały czas coś robię, więc nie oczekujcie, że to będzie super upięte, bo jeśli się co tydzień coś przekłada, to się nie da. Dlaczego warto mieć instalację w gwiazdę? Bo ja w tym momencie, te kabelki, które tutaj mam, to są bezpośrednio te kabelki do tamtych lampek, czyli ja sobie zdemontuję ten moduł, przełożę kabelki i będę miał ściemniane bez kłopotu. Dlatego instalacja gwiazdy ma przewagę nad zwyczajną, bo tam bym musiał tak to teraz jakieś moduły inne montować, a w tym momencie sobie tylko podmieniam jeden na drugi moduł i wszystko będzie działać. Nie zwracajcie uwagi na ten bałagan tutaj, ale zobaczcie, to jest genialne. To kosztowało 8 zł. To jest wzmacniacz, do którego wkładacie kartę SD i jest odtwarzaczem MP3. Podpinacie to do głośniczka za 50 zł, 60 to jest dedykowany już do montażu sufitowego. Czyli tu ma takie łapki. Bolą. I podpinacie do tego najtańszą ładowarkę z Chin za 5 zł. Wtykacie. I to gra. Pomijając to, co gra, to gra. I co najważniejsze, jak ustawicie głośność na stałe, to z tą głośnością się włącza z powrotem, więc to jest bajer niesamowity. Czyli pakuję to tam na sufit, ustawiam sobie głośność dla mnie odpowiednią i sobie po prostu na kartę SD wrzucę muzykę, bo prawdę mówiąc w łazience, toalecie bardziej takiej zwykłej, gdzie mamy tylko muszle i umywalkę, nie potrzebuję odtwarzać swojej muzyki. Tak, może mi lecieć jakaś muzyka uspokajająca, relaksacyjna, albo jakiś szum wody, cokolwiek. W każdym bądź razie to jest coś niesamowitego, bo to jest zestaw za, nie wiem, 70 zł, który daje radę. Dobra, efekt końcowy, żeby nie było. Zmontowane wszystko, świeci teraz już ciemniej, bo jest później. Jest czujniczek ruchu, jest głośniczek, który tam coś gra sobie, zaplanowaną muzykę, kilka muzyk mam wgranych. I prawdę mówiąc, dopóki przebywa ktoś w tym pomieszczeniu, to wszystko działa, tak? Czyli muzyka nie gaśnie, światło nie gaśnie. Bardzo fajnie jest to, cieszę się, że znowu zrobiłem ściemnianie, czyli ten dimmer w pomieszczeniu, bo dzięki temu jest to dużo przyjemniejsze. Zapraszam do kodowania. To widzimy się przy programie. Słuchajcie, to jest to nowe oprogramowanie, które dopiero wchodzi. Ono jest w trakcie tworzenia, ale już niezłe cyrki można im naprawdę zrobić. Ja tutaj
Poprowadzę Wam pewnie jakieś tam wprowadzenie w przyszłości, natomiast pokażę Wam, jak to wygląda u mnie w łazience. U góry mamy zakładeczki, które są odpowiedzialne za poszczególne pokoje, akurat to jest mój zamysł. I jeśli ktoś patrzy, że to jest bardzo podobne do Node-REDa, to ma rację, bo struktura i wygląd niektórych bloczków jest taka sama, natomiast Node-RED jest bardzo skomplikowany i zasobochłonny. W porównaniu do tego, bo tutaj tak naprawdę to co widzimy, czyli łączenie się z serwerem, zabiera jakieś 30% procesora i to jest tylko przez to, że to musi generować tą grafikę. Jeśli tej grafiki nie musi generować, to się okazuje, że zasoby procesora tam są poruszane, zżerane, nie wiem, tam w 3-4%, bo kiedyś to sprawdzaliśmy. Jak widzicie, program się bardzo szybko przebudowuje, co jest najważniejsze, na bieżąco widzimy pod nim stałe parametry, które są generowane przez czujniki, czyli tak jak tutaj mamy czujnik ruchu, obecności w łazience. Widzę, że byłem głodny, jak pisałem. To tutaj widzimy od razu parametr, jaki ten czujnik nam zwraca. Jeśli mamy jakąkolwiek bramkę, to pod bramką też mamy od razu parametr, który nam zwraca. Jeśli mamy czasówki, czyli włączenie, wyłączenie o określonych godzinach, to widzimy, za ile to będzie aktywne, bądź o której to będzie nieaktywne. I jak zobaczycie, jak kliknę zapisz, to momentalnie ten program cały zostaje przebudowany, wszystkie te zakładki uaktualnione i już działa. Już mamy na bieżąco, tu zaraz nam wskakują, jak widzicie, parametry, więc to jest super. W porównaniu do tego starego to jest niebo do ziemi, bo od razu można wszystko widzieć i nie potrzeba tam przełączenia pomiędzy zakładkami w ogóle. Natomiast wróćmy do tej mojej łazienki, jak to wygląda. Mam tutaj dwa takie programy, które bezpośrednio tam działają. Oczywiście to jest jeszcze wykorzystane w większej ilości miejsc, bo powiedzmy taki czujnik obecności jest też do cyrkulacji wody, wykorzystany do uśpienia całego domu, całej reszty. Dzisiaj skupimy się tylko na tej łazience. Jak to wygląda? To światło. To słuchajcie, mam coś takiego jak wyłączenie całego domu, czyli to jest to tak zwana funkcja u mnie PAPA, czyli jeśli tutaj jest aktywna, tak jak tu widzicie, to w tym momencie nie działa mi czujnik obecności, tak? Czyli jeśli ktoś włączy funkcję PAPA, a aby się okazało, że coś tam działa, odkurzacz, cokolwiek zostało wykryte, to w tym momencie i tak to światło się nie włączy i muzyka się nie włączy. Następnie mamy instrukcję z czujnika obecności, tak? W łazience, czyli tego, co to wam montowałem. Ona jest na endzie, bramce, czyli z tym PAPA, czyli jeśli PAPA jest wyłączone, to w tym momencie sygnał z czujnika przechodzi dalej. On musi być otagowany, tak jak struktura Node-REDa wskazuje, czyli tag 2 w tym momencie jest odpowiedzialny za wymuszenie za pomocą czujnika ruchu. I tak 4 odpowiada za jasność tego czujnika ruchu, czyli jeśli o godzinie, tak jak tu sobie zobaczycie, timer od 8 do 20 mam wartość oświetlenia na 20%, bo tam jest dużo żarówek, od godziny 20 do 22 mamy wartość oświetlenia na 7%, natomiast od godziny 22 do 8 rano mamy wartość oświetlenia, to już widzicie na dole, bo zostało wywołane na 3%. I w zależności od tej, która jest godzina, tak mi się rozjaśni ten dimmer. Jak widzicie, jest on połączony zarówno tutaj jest slot, akurat tu jest podpisane krople rtęci, bo to jest moduł, tak jak wam pokazywałem tam na szynę TH35, czyli on ma dwa sloty. Pod jednym jest krople rtęci, to jest taki lampka korytarzowa, pod drugim wyszło mi, że jest, jak tu widzicie, moduł D2S2. Slot ma on 13, czyli tak jakby 13 urządzenie w systemie i slot drugi, czyli pod drugie wejście. Pod pierwszym jest krople rtęci podpięta. I to jest cała obsługa mojego światła w łazience, łącznie z muzyką, gdzie tutaj wychodzi osobne urządzenie na muzykę. Zgadza się, można to zrobić przez tamten przekaźnik, co tam jest i też to będzie działać, natomiast wtedy bym nie miał informacji do pozostałych moich systemów, czy ktoś przebywa w łazience. Podobnie na tej samej zasadzie jest ustawiony wentylator. To jest troszeczkę to bardziej skomplikowane, ponieważ jeszcze system nie obsługuje czasówki długiej, czyli takiej powiedzmy powyżej 5 minut do 3 minut w tym momencie jest. Jakoś na najnowszą aktualizację ma wejść ta czasówka długa, ale to jeszcze dopóki tego nie ma, więc ten wentylator jest u mnie obsługiwany, czyli jeśli powyżej 5 minut ktoś przybywa w łazience,
i wykrywany jest tutaj czujnik obecności wtedy, to po 5 minutach wentylator ma się włączyć i chodzić przez określony czas. I to jest całość tutaj. Można go wyzwolić z przycisku, bądź można go wyzwolić właśnie tym przebywaniem w pomieszczeniu. Całość programu jest dosyć prosta. Jeśli wskoczy ten odliczanie czasu już z jednego bloczka, że będę mógł ustawić 5 minut z tamtego bloczka, to ta cała tutaj struktura polegnie na rzecz tak naprawdę jednego bloczka. No ale dopóki tego nie musiałem, to jakoś obejść. Nie wiem, czy rozumiecie, co tutaj jest narysowane i czy dobrze to wytłumaczyłem. Możecie dać w komentarzach, jak wam się ten oprogramowanie podoba. Jeśli by ktoś chciał pokombinować, to chłopaki dają dostęp zdalny, bo tak można to już programować zdalnie i co najważniejsze z bezpieczeństwa jest to system, który się łączy tak jak komunikatory z zabezpieczeniem, czyli klient-serwer, nie ma żadnych chmur po drodze na chińskich serwerach, czy firma też w to nie zagląda, bo łączycie się bezpośrednio ze swoim serwerem.